Na kole jest odrobina wody. Pas będzie się ślizgał. Przyjechał rzeczoznawca i powiedział, że on będzie tu wyceniał nieruchomość. Ja zapalę światło. Drodzy internauci, widzieliście ten mój lewar, który montowaliśmy? Państwo ozdobcy przywieźli mi tryby, zrobili do tego lewara. No i tu jeszcze jest taka jedna sprawa do zrobienia, że trzeba dorobić korbę do tego lewara. Oryginalna gdzieś zginęła, on do mnie przyszedł z taką korbą jak jest, a ona tu jest po prostu mocno nie taka, dlatego że ona ma tu luz i powinna być ciut dłuższa. No i ona ma tutaj luz na osadzie, bo jest nieoryginalna. Po prostu ktoś wsadził korbę, jaką miał pod ręką, jaką znalazł. I tak jest po dziś dzień. Posłużę się suwmiarką, ale o ile pamiętam, to jest 24,5 i będę musiał wykuć taki otwór, zrobić z taką osadą. Tak jest. 24. Dobra. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, partnerem kanału jest firma Remet CNC. No tym da się rozbić. Tym da się rozbić. Jeszcze czym ma jest zapasu, a to będzie na miarę. Trzeba znaleźć materiał. Ten będzie za cienki, trzeba znaleźć pręt grubszy. Nie, to z tego nie wyda. Trzeba po prostu znaleźć grubszy pręt, bo tam jest osada spora. O, to trzeba kuć z takiego pręta. Trochę to waży, ale będę kuł z jednej strony, a później się odetnie. Pod przecinarkę się odetnie. Z tego powinno wyjść. Jeszcze trzeba wykuć tulejkę taką. No bo widzi pan, tu jest dystans, no nie? My wykujemy, to będzie po prostu, to będzie płaskie. Tak jakby odciął tu tulejkę, a tulejkę trzeba osobno odkuć. To jest stal, to się dobrze spawa. To z tym nie będzie problemu, tylko ja sobie tu zaznaczę, że z tej strony ja szarpnę tą szlifierce, bo to ona z drugiej strony ma zacięcie. Także tu jest trochę roboty przy tym, no ale trzeba to zrobić. Bo ten lewar jest tak zrobiony dobrze, że warty jest tej nowej korby. Tak, firma włożyła dużo starań, zrobili ładne tryby, naprawdę ładne. Dobra, i nie ma żużlu za wiele, bo tu niedużo było na tym robione i nie zdążyło się przepalić w żużel. Troszeczkę odrobina to tam głupstwo. Czyli można wrzucić drewna i to rozpalać, donieść trochę koksu. Trzeba się pokłonić będzie o pastę i nasmarować koła pastą przeciwpoślizgową, bo trochę chlapnął deszcz, gdzieś jest na kole jest odrobina wody i pas będzie się ślizgał. Tak, bo deszcz, to robił deszcz. Ale nic, pójdę, mam pastę, w drwalce mam pastę, nasmaruję koło, będzie chodzić. Tu niedużo w końcu jest tak roboty na te kucie, ale trzeba było tym pomóc. Ogryzek, ale jest. Taki ogryzek, ale jest. Będzie nam szaleć. Będzie nam szaleć. O cholera. To nic, to zrobimy w ten sposób. Jak tyś taki mądry.
Czyli trzeba założyć pas i puścić w ruch i wtedy duży nasmarować trochę. Ale te ważniejsze jest małe, bo to z małego spada najpierw. Widział pan, że na dużym się zatrzymało, z małego spadło, no nie? Ona trochę waży. Tylko 100 waży. Tylko 100. Dobra, zobaczymy. Teraz no nie powinien spaść, cholera, ale będzie tłukło. Mam tu malutkie zegarmistrzowskie kleszczyki. Nie będę musiał, jak to się mi rękawicy, zanurzać w beczce. Idę, przyniosę trochę oleju. O, niech trochę ścieknie. Aż się usmolił na dole, bo tam jest osad. To nic. Będzie konserwacja łańcucha tu. Aby się nie przewrócił, bo narobi rabanu. Stój grzecznie. Jest i szmata pod ręką. O, jak to dobrze. Żeby kropla nie spadła na trawę. Bo to by było wielkie przestępstwo. Od jednej zapałki. Także tu nie ma żartów. Podobno weźmie. Podobno weźmie. Już będę grzał, już do ognia idzie. Smar grafitowy. Pisze grafite. Do smarowania właśnie prowadnic piór resora. Przede wszystkim prowadnice takie, jak gdzieś jest posuw, no nie? Tak jak tutaj jest posuw, prawda? Normalnie tam odstapia się i spada na gorący, na przykład lebiesz czy na to gorące żelazo, które kujesz, spala się i smrodzi w nos. Ten natomiast przyklei się do prowadnicy i nie spada. Jest na tyle dobry, że nie stapia się. No i gra muzyka. O, już jest smarownica. I on się sobie rozprowadzi, jeszcze górę rozsmarujemy. On się rozprowadzi i będzie elegancko. Czarny jak smoła. Dalsze kroki. Grzać i kuć. Młot w ruch i kuć. Żeby w ręce nie parzyło rękawicy. Żeby nie parzyło rękawicy. A później z otworem to też się kładzie. Tylko dobrze by było rozwiercić tu na ten otwór i wybijakiem ten otwór pociągnąć, tym wybijakiem.
ciągnie. Przekuć jeszcze kawałek i to odciąć i wtedy do końca kuć. Bo tu nie za bardzo nie ma co już szerzej kuć, dlatego że otwór to jak będziemy rozbijać otwór to rozciągnie. Czyli tu trzeba mały otworek przewiercić będzie i rozbić otwór do kantu. To innej rady na to nie ma. Teraz trzeba go będzie odciąć i ściągnąć to na cienko, bo tu jest bardzo grubo. Tak mniej więcej się utnie, a później na końcu coś będzie niepotrzebne, to się też odrzuci. Tu jest z czego. Tak, to śmiało za tym można wywalić. To będzie i tak dużo ściągnięte. Bo tu dużo będzie skute, trzeba skuć na końcu po prostu, ja już widzę, że za tym trzeba dosłownie to odwalić. Tu jest z czego. O, to będzie aż. To jest bardzo grube, ale damy troszkę więcej, dobra. Jest znak pod przecinarkę. A tam jest podwójna tarcza założona. O cholera! Oj, będzie ciężko ciąć. No ale nic, spróbujemy. Kurde, nie przyszło do głowy. Kurde. Gruba tarcza jest podwójna założona, będzie ciężko ciąć. Ale może się uda. Bo może kleić tarczę, bo gorąco. Uwaga, proszę zejść z kamerą. Poszło. Teraz będzie o wiele lżej, bo to nie wiadomo ile uciąć. Teraz wiadomo, bo jakbym robił następną, no nie? To bym od razu wiedział, ile z wałka uciąć i tam bez przycinania. No ale to się robi pojedynczo niestety. Jeszcze gorąca. W ciemnym długo trzyma temperaturę, bo grube żelastwo. W ciemnym to było prawie czerwone. Dwa bociany są, widać główkę bociana, jeden bocian na jajkach siedzi, widać jego główkę, prawda? Widać, o, porusza główką. A drugi jest w polu na łowach, one się zmieniają, na zmianę siedzą. Jak jeden jest na gnieździe, drugi jest w polu. Będzie coś z tego? A, nic nie będzie, będzie spartaczone i koniec. Tak myślałem właśnie. Ja jak czegoś nie spartaczę, to nie mogę żyć. Muszę coś zepsuć. Jeszcze grzać. Nie, no to miecz nie będzie. Tylko będzie korbka. Tu trzeba tylko ogładzić go. Trzeba go ogładzić, bo dlatego, że to jest ostry młot. On służył do kucia lemieszy, a lemierz wiadomo skubało się w klin. Tu natomiast trzeba wyciągnąć do prostego. On za bardzo zostawia takie te kabry. Musiała być gładka końcówka, tam jest końcówka ostra. Za bardzo się wbija. Tu kucia. Teraz ręcznym tak, tą stronę jeszcze trochę palnę ze 2 razy, ale jeszcze muszę go wyciągnąć trochę, bo jeszcze za gruby jest tu. Nadmiar się obetnie, to nie ma problemu. Tam zrobię dosłownie ze 2 cm dłuższą.
pobiegł sobie i do silosu wszedł pustego. Widziałem go kątem oka. Zdążyłem go zauważyć. Pociągnąć, żeby był szerszy, żeby była szersza tu w tym miejscu. Tu dość, tu trzeba pociągnąć, żeby była szersza, według tego. Chociaż ta jest dość mocna, bo ta jest cieńsza, ale trzeba trochę poszerzyć. Przekuć na bardziej na szeroko. No taka dość żmudna. Trzeba się nakuć, żeby była ta tępa końcówka, to by było o wiele łatwiej. No ale nie mam tej tępej końcówki tam, bo by to pod młotem wykuł. Tu bym tylko trochę pogłaskał i wszystko, a tak trzeba się namachać, żeby to tak wyciągnąć do równego. No ale już dochodzimy. I troszeczkę tutaj zapłaszczyć i wszystko będzie dobrze. Tu otwór to wyciągnie, a te miejsce. A tam już by było. Bardzo dobra stal. Kuje się świetnie i nawet ona się hartuje. Ale tu do korby to nie trzeba będzie hartu. Jak się ją zrobi na końcu, to tylko ją rzucić, no bo ona ostygła na powietrze i wystarczy. Hartować jej nie trzeba. Nie, absolutnie. To... Bo zaraz ja coś panu pokażę. To też nie było hartowane, bo by się zgięło. Żeby było hartowane, to tak bym tego nie przegiął. By sprężynowało, a jakby był za mocny moment uderzenia, to by pękło. To jest, po prostu nie było to hartowane, bo nie trzeba tego hartować. O, widzi pan, wyprostuje i nic tu się nie zaznaczyło, nie ma żadnego pęknięcia. Jeszcze raz pokażę. Nie rysuje się żadne pęknięcie, prawda? Nie ma śladu, że zaczynało pękać. Nie ma. No już nabiera kształtu. Robi się podobna do tamtej, no nie? Myślę, że tu nie trzeba ciągnąć. No ona jest grubsza. Tyle będzie wystarczająco. Dobra. Prawa trochę mnie cholera boli w ramieniu. Nie mogę tak machnąć młotkiem jak przedtem, że aż za głowy. Trochę czuję rękę. Byj się. Dobra. Rzucić na żurze. Niech powoli ostygnie. Bo inaczej tego nie rozwiercimy. Jakbyśmy wsadzili do wody, to nie ma mowy, żebyśmy to rozwiercili. Nie ma mowy. Strzelec z tego nikt nie będzie. Najważniejsza jest ta strona. Tak na tym piachu musi ostygnąć. No on ma temperaturę, wiadomo. Ziemia mu zbierze tę temperaturę. 2 otwory wywiercić i rozbić te otwory na ten. Jeden rozbić na 16, a drugi do kantu na 24. Tu mamy na miarę. Jak tu wejdzie, to i tam wejdzie, bo oni zrobili jeden tylko. Tu trzeba wsadzić kawałek drewka, żeby nam utrzymało ogień. No młotek nie może się w ręku przekręcać w dłoni. Jak się młotek w dłoni przekręca, no to już wtedy no nie ma mowy o równym biciu. No cóż, no mówię, tu było ładnie, żeby on nie był taki stożkowy. Jest widać taki on ścięty, jaki ma klin, no nie? W stosunku do kowadła. Bo to się koło lewiesze, przede wszystkim lewiesze. Lewiesze, kliny do drewna, łomy się ostrzyło. O, łomy kuć też był świetny. Szpilki jakieś grube. Bo to ciągnęło po prostu od razu do stożka. Wtedy tylko do kantu trochę ogładził, gotowe. Tam młotkiem niewiele było roboty. Szybko stygnie, dlatego że tam jest kupa zimnego żużla, ale suchego. Ja go tam przeciągnę. Tam jest żużel, tam są kamyki drobne. I zobaczymy. No jeszcze w rękę go nie wezmę. Nie, przepraszam, ciężkie.
No już nie jest źle, bo już idzie rękę przy tego, trochę parzy jeszcze, a jeszcze chwila, parę minut. I będzie dobry. Do wiercenia. Korbę na miarę. No, takie to już może być. Już w ręku idzie utrzymać, to można i wiercić. Tak mniej więcej tu, tam się nadmiar obetnie. Nie ma problemu. Twardy materiał. Gra muzyka. Wyszło dobrze. Dobrze. Dobra, do ognia rozbić, później się obrobi. Ten pójdzie? Pójdzie. Rozsechło się, kiwa się. Niech trochę złapie wody. Najpierw tym trzeba będzie pociągnąć, powiększyć otwór, a później dopiero tym. Mam trochę pamięci. Jeszcze łeb robota. Jeszcze łeb robota jest. Łeb robota jest. No hype, 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 hype. Z drugiej strony, proszę księdza. Z drugiej strony, proszę księdza. Tak, i znowuż odwrotka, bo to jest to, to nie jest takie cieniutkie, to nie puszka od konserwy. I na drugą stronę i teraz może będzie kwadraciakiem, zagrzać i kwadraciakiem. No już tam nie ma deka, jak to się mówi. O, robi się kanciaczek, robi się. Ale coś na jedną stronę nam bardziej ciągnie, to nic. Tak, żebyśmy nie zbłądzili. Tak, bo najgorzej pierwszy raz trafić. To nic, trzeba będzie naspawać, cholera. Na jedną stronę ciągnie, no. To nic, trudno. To się naspawa. Żadnego problemu nie ma. Tu materiał gruby jest, to jest, można naspawać, tam będzie zeszlifować, ślady nie będzie. No i trzeba zaraz przymierzyć ośkę, żeby nie było za tego za luźno, no nie? To do wody, bo to dostaje w kość. Jak się rozhartuje, to jest do niczego. No niedużo brakuje, prawda? Niedużo. Po milimetrze i będzie. Trzeba o tym pamiętać, że musi być trochę luźniej, bo jak ostygnie, to straci wymiar. A się zdawałoby, że... Ale już bierze, już wzięło, to teraz tylko poprawić i będzie grało. Bo już prawie wzięło. Idzie. Dobra jest. A może trzeba będzie ciut do ognia, bez paleniska nawet. Wsadzić na chwilę w ten żar i trochę tym co na młotku jest, troszeczkę ciut poprawić, bo jak ostygnie, to nie wejdzie nam. Dobra, chwila. Elegancko. Dobra, to i tak się poobcina na półokrągło, obrobi się. Trochę nie jest równa, więc można puknąć. Dobra, gra muzyka. Może się ciut przyhartować. A ten piach jest wilgotny, to raz, dwa nam ostygnie. Korba jest odkuta. Jest chwila, stygnie. Chciałbym tu z tego miejsca
serdecznie podziękować dla wójta gminy Wilczęta, pana Marcina Krzyżanowskiego i wszystkich pracowników tejże gminy za ładne życzenia świąteczne, chociaż już jest parę tygodni po świętach, ale ja otrzymałem te życzenia po świętach. Bardzo mnie to ucieszyło, że no, pamiętają o mnie. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. No, Romek Zaklinacz Byków. No ja myślę, że już będzie dobre. O, już idzie. Idzie w ręku utrzymać, to jest chwila, moment. Na wiaterku. No cóż. Dobrze, że pan, bardzo dobrze, że pan mecenas zadziałał. No i resztę, no cóż, reszta jest w rękach naszych prawników. Ja myślę, że się z tym uporamy. Przy pomocy prawników oczywiście. Bo sam człowiek nie byłby w stanie tego niestety załatwić. Ja się dowiedziałem o tych sprawie z komornikiem, jak przyjechał rzeczoznawca i powiedział, że on będzie tu wyceniał nieruchomość. Dlaczego i po co? Zapytałem się, bo wtedy dali mi pracę, a on powiedział, że po prostu ja z synem już rozmawiałem, syn o tym wie, ale ja o tym nie wiedziałem. Ja robię to na zlecenie pana komornika sądowego z Lidzbarga, powiedział imię i nazwisko komornika. Ja tu nie mam nic do tego, ja po prostu robię wycenę. Chodził, oglądał budynki, oglądał działkę, no i poszło. I właśnie to był rok 2023, późna jesień. I wtedy ja się właśnie dowiedziałem, że... A później otrzymaliśmy pismo od komornika, że będzie licytacja. I pierwsza licytacja to była bodajże ostatniego stycznia. To już była 2024 roku. O ile się nie mylę. No mogę się mylić, ale bodajże tak było. Że no trudno mi, bo ma się dużo spraw na głowie. Albo to był ostatni styczeń, albo ostatni luty. To była pierwsza licytacja. Nikt nie przystąpił do licytacji. Minął czas. No i sprawa ucichła, ale parę dni przed tą licytacją właśnie pojawiła się ta firma z Warszawy. No i cóż. Rozmawiałem, ale po prostu syn nie chciałby powiedzieć, jakie zadłużenie, jakby się bał czy coś. Bo zadłużenie wiadomo, że jest straszne, a to się zaczęło na pewno od tego, że firmy, w których brał te kredyty, to firma firmie sprzedaje kredyt i tam ci sobie naliczają wtedy. Gdyby poszedł parę lat wcześniej do pracy, powiedziałby, że jest tak i tak, no to cóż, likwidujemy część bydła, idź do pracy i wszystko. Zarabiaj i płać te kredyty, no nie? A nie brać następne kredyty. Wiadomo, że to jest, no źle postąpił. On dobrze wie, że źle postąpił, przyznał się do tego. Ale tu już teraz, jak to się mówi, jest, mleko się rozlało. No trzeba ratować, co się da. Wiadomo, ziemia dziś ma cenę, no trochę znacznie większą niż to tam jest podane do licytacji, bo tutaj jest jakiś, no nie wiem, pan komornik działa według jakiejś starej wyceny, co nam się nie podoba, no ale od tego są prawnicy i trudno. Musimy wierzyć w to, że nam się uda z tego wyjść. Pan zobaczy, tamtą ziemię po tamtej stronie rowu, co jest, no nie, bo pan zna te nasze działki. Ta zielona trawa tam po prawej stronie drogi to jest nasza przecież, tam pan wie, że grodziłem ją. Tam jest obornik, wozi sąsiad Andrzej, ale tutaj ta droga do góry i po prawej stronie taka ładna zielona trawa jest. No to jest nasza działka i aż tam do miedzy pod Knipy. Ja bym się zgodził, że po tamtej stronie jakby tą ziemię sprzedać, żeby starczyło to na pokrycie i wszystko, resztę dopłacimy czy jak.
ale nie zabrać wszystko dosłownie jeszcze nawet z siedliskiem, że to jest paranoja. I gdzie nas wypędzić? Pod most nas wypędzić, no trochę pan komornik przegina. To nie na takiej wycenie działa. Nie na takiej wycenie. To wygląda okropnie, prawda? No ziemia ma wartość, ziemia właśnie ma wartość. Ja tu jestem jak właściwie od 69 roku i teraz miałbym gdzieś iść się poniewierać, no to nie wygląda dla mnie to nieciekawie. W ogóle dla nas wygląda to nieciekawie, dla całej rodziny. Nie tylko dla mnie, bo ja jestem sam, no nie? Daniel ma rodzinę, ma żonę, ma 2 dzieci. Jest Radek, który mnie pomaga. No ale bądźmy dobrej myśli. Bądźmy dobrej myśli, że jak to się mówi, trzeba wierzyć, że to się uda. Wiara przynosi góry. Dobra, pójdziemy tego przymierzyć. No chciałoby się, wie pan. Człowiek nie wie, ile będzie żył, bo jak to się mówi, dziś jestem zdrowy, a za 3 dni może nade mną ksiądz śpiewać. A już ze mną było nieraz tak ze mną było, że jak to się mówi, ta kostucha to mnie w oczy zaglądała, jak mi tam któryś byk podrzucił odpowiednio. Nasz ksiądz bardzo ładnie śpiewa i organista bardzo ładnie śpiewa, pan Tomasz, pięknie śpiewa. Ale tu wie pan, jak to się mówi, ja bym wolał, żeby ten organista śpiewał na jakimś weselu, gdzie ja będę zaproszony, a nie w tych najgorszych, wie pan, uroczystościach. No tak. Może na pana weselu. No nie wiem, wie pan. Różnie może być. Na razie może będę najpierw na grochu klęczał gdzieś do wesela, to żyję. Nie wiem. Nie wiem, to wie pan, o takich rzeczach to się nie mówi na razie. Korbę skręcić, podkładkę i wszystko. Zobaczy pan, jak ładnie się idzie na piechotę. Ja wiem, że on waży. Na piechotę trzeba go prowadzić. No i dobra, jest? Jest. No tu będzie widać. Dobra, stoi ładnie. No zakładamy korbę, podkładkę i tu będzie pan miał dobry widok, jak on pracuje, jak ja będę kręcił z tej strony. No tu mamy, dobra. Dobra, teraz tylko podkładkę wymyślić, takiej średnicy. No tu zakładam dystans, dlatego że tu przyjdzie tulejka, która będzie jednocześnie zapadką, bo tu jest taki ząbek, który zabezpiecza, żeby ciężar nie wrócił, prawda? Więc na tulejce trzeba będzie naciąć zęby. Ja to dorobię i teraz pokazuję tylko internautom, że wkładam tu te dystansy i teraz przyjdzie tu korba, która będzie właśnie miała naspawany ten dystans, tak? Dobra. Tu by się przydała podkładka znacznie większa. No działa, listwa idzie do góry, działa. Będzie zapadka właśnie, która będzie miała tu nacięte zęby, będzie przyspawana, będzie się obracać razem z korbą i będzie po prostu zabezpieczać. A jak już trzeba będzie ciężar opuścić, to wtedy się podciąga, zapadkę się odrzuca do tyłu i ciężar zwalnia się. Lewer. Cacy. Ładnie idzie, leciutko idzie. Tak, supra. Mamy korbę. Mamy korbę. W porządku. W porządku. Gra. Dorobić tulejkę z zapadką i wszystko. I jak to się mówi, cacy. Drodzy internauci, zapraszam was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembale, Kacpra Rogoza, Mariusza Potockiego, Michała Sapałę, Marcina Kozuba, Michała Albinowskiego oraz Łap Goblina i dziękuję za wsparcie Romek Zaklinacz Byków.